Dzień dobry. Jesteśmy dalej w temacie nadrabiania zaległości z podsumowaniem miesiąca. Dzisiaj podsumowujemy, wiecie co? Październik, proszę Państwa. A w październiku już mam tam co nieco zapisane. Więc tak, powiem Wam, co się działo w październiku. 3 września ruszyłam swoją pierwszą trasę po powrocie z nagrywania przygód trackerskich i tak oto w październiku przepracowałam, proszę Państwa, 22 dni, ale jest to związane z tym, że rozchorowałam się na wirusa. Niestety, ale zaraziłam się wirusem, więc pracowałam tylko do 23 października. I z tych 23 października mam przepracowane 22 dni. Z czego wynika jasno, że w zasadzie to miałam tylko jedną sobotę wolną, co pokazuje mój kalendarz. Zresztą zobaczcie sami. No dobra, także tutaj mamy zapisy, widzicie? Z października, także przepracowane jest 22 dni do 23 czerwca. Tutaj jest taki szybki weekend wolny. Widzicie, że zjechałam w sobotę nad ranem na bazę, a ruszyłam w niedzielę o 17. Czyli taki szybki weekend. No ale no dobra, jest tutaj dzień wolny, ale w sumie kalendarzowo to nie jest dzień wolny. Jak widzicie. Tutaj mam 4 wolną niedzielę. Też widzicie, sobota zjazd o 4 nad ranem, niedziela wolna i start dopiero w poniedziałek. A tak to właśnie wychodzi, że tutaj mamy weekend w trasie i co? No i tyle. Odtąd już poszłam na chorobowe. Tu jest moja karta drogowa. Jak widzicie, jeździłam sobie cały czas tam i z powrotem. Gdynia, Dębowa Łąka, pełno i pusto, Dębowa Łąka, Gdynia. Także każdej nocy, widzicie, robiłam ile? Kilometrów? To są ogółem, czyli kilometry na pusto 192 km, a na pełno wychodziło tam mniej więcej 216. Kilometry są różne, te na pełno, z tego względu, że każdy dołek, czyli ta budowa w innym miejscu były i czasami trzeba było troszeczkę się pokręcić, zawracać i tak dalej, a kilometry lecą. W ciągu miesiąca nie doliczyłam, na 21 skończyłam, ale widzicie, zrobiłam, no powiedzmy, że 3000 km przez te 3 tygodnie pracy. A jeżeli chodzi o ładunki, też nieskończone, ale popatrzcie, to jest moja karta premiowa za październik i mam przewiezione, proszę Państwa, do 21 5, 6, 7 i jeszcze tutaj jest 8 śmigło, czyli 8 śmigieł w ciągu miesiąca. Takim wymiarem miały te śmigła, jeżeli Was to interesuje. 54 metry długości, 3,56 szerokości, wysokość, znaczy to jest wysokość totalna już, to jest to tak naprawdę źle zapisane, no i waga śmigła 12 ton w zaokrągleniu. No, także miesiąc, jak widzicie, pod względem pracy był bardzo pracowity, myślę, że był bardzo udany, no co prawda było troszeczkę przystoju, gdzie no ja byłam w pracy, ale czekaliśmy jeszcze na zezwolenia, a jak już ruszyliśmy, to z kopyta dosłownie. Także fajnie się tam jeździło na Dębową Łąkę z tego względu, że można było troszeczkę sobie pomanewrować, chociaż te ronda też mnie dosyć wkurzały, któregoś momentu, bo po trasie było 8 rond, w samym Grudziądzu bodajże były 4, później jeszcze chyba 4, ile dobrze pamiętam, także było co kręcić. Powiem Wam szczerze, że pierwszy raz w życiu wywaliłam pilota z roboty. Ja jestem bardzo cierpliwa, no ale po prostu już co kurs miałam jakieś uszkodzenia. Co chwilkę jakaś lampka i jak w końcu się zdarzyło, że skrzynię całą już całą skrzynię, którą mam na łańcuchy i tak dalej, zahaczyłam o krawężnik, bo pilot nie widział, że mnie wprowadza na wysoki krawężnik, no to stwierdziłam, dobra, więcej nie dam rady, bo już za dużo przez to cierpię i teraz już skrzynia jest wichrowana i już taka będzie i już mi się to zawsze będzie pracować źle na tej skrzyni, bo będę musiała z nią naciągać, bo to jest cała konstrukcja przesunięta. I powiedziałam, że więcej z tym pilotem nigdy w życiu nie pojadę i poprosiłam firmę nowego pilota, no i firma mi zmieniła pilota. Także może to trochę przykre jest, ale taki jest ten transport i tak zbyt długo zwlekałam z tym. Inny kierowca już dawno powiedział po pierwszym kursie, że nie ma mowy. No i tyle.
Ale tematem przewodnim października zdecydowanie był wirus, bo popatrzcie się, w ogóle to jest tak, miesiąc październik był dla mnie bardzo udany i był takim podsumowującym dosyć moją pracę z całego roku, bo po pierwsze miałam premierę książki 28 października, a po drugie miałam też premierę programu, rozpoczęcie mojego programu 23 października i wiecie co, no i się okazało właśnie, że wszystkie te najlepsze rzeczy akurat miałam koronawirusa, także o ile były zaplanowane jakieś tam wywiady związane z promocją, no to nigdzie nie pojechałam, bo koronawirus. Także jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak przeszłam wirusa, no to powiem wam szczerze, że pierwszy tydzień w ogóle nawet byłam w pracy, bo nie zdawałam sobie sprawy z tego, że go mam. Bo zaczęło się od tego, że myślałam, że mam po prostu chore zatoki, że dostałam jakiegoś takiego zapalenia zatok, bo bardzo bolało mnie czoło, tutaj wiadomo jak to przy zatokach, że nawet jak się oczami porusza gałkami ocznymi, to czuje się taki dyskomfort, taki aż ból, więc ja byłam 100% przekonana, że zatoki sobie załatwiłam, a co mnie utwierdzało jeszcze w tym, to że we wtorek właśnie miałam sesję zdjęciową do promocji programu, oczywiście na zewnątrz i oczywiście ja chciałam, żeby wszystko ładnie wyglądało, więc gdzie tam wkrótce będę robić sesję zdjęciową, porozbierałam się w ubranka, a było zimno i wietrznie i stwierdziłam, no to się załatwiłam, oby przynajmniej zdjęcia były ładne, ale później się okazało, że no w sumie było wszystko ok, tylko byłam tak jakby trochę chora z tymi zatokami, wróciłam do domu na weekend. I w niedzielę wróciłam do pracy, w związku z tym, że miałam dużo książek do podpisania i do powysyłania, to całą niedzielę od rana właśnie podpisywałam książki, a po południu musiałam być już w pracy, więc w ogóle nic nie zjadłam od rana. Wstąpiłam tylko do mojej siostry, żeby zostawić jej te książki do wysyłki. Ona mi dała jakąś tam kanapkę na drogę i ja dopiero gdzieś na połowie drogi do pracy zaczęłam jeść tą kanapkę i zdałam sobie sprawę z tego, że nie czuję smaku. Wcześniej też czułam, wiecie, jakieś w ogóle takie zafałszowania smaku i zafałszowania zapachu, bo jak byłam właśnie w porcie ostatni dzień pracy w piątek, jak się ładowałam, to powietrze w porcie pachniało, a raczej śmierdziało mi kurnikiem. Takim kurzym nawozem, nie? A z kolei w kabinie pachniało mi czekoladą, gdzie czekolady żadnej w kabinie nie miałam, więc już coś podejrzewałam, że nie tak, ale te zatoki tak bardzo mnie bolały, więc to też jest normalne przecież przy takim zapaleniu zatok, że jakoś tam się smak traci, nie? I zapach coś tam fałszuje, więc wszystko to zrzuciłam na poczet zatok. No ale jak już w końcu w niedzielę po drodze kapnęłam się, że ja nie czuję smaku, tak przyjechałam na bazę, nie wiedziałam co zrobić, zadzwoniłam właśnie do nas do szefostwa, powiedziałam co i jak i oni stwierdzili, no to nie będziemy Iwona ryzykować, wracaj do domu, idź na chorobowe. No i tak się stało. Tak się stało i no i widzicie. No i się okazało, że miałam wirusa. Przeszłam go w miarę chyba lekko. Nie przeszłam go bezobjawowo, wbrew pozorom. Ja wiem, że na Instagramie tam nic nie pokazywałam, ale też nie chciałam siać paniki i nie chciałam jakichś tam różnych rzeczy, więc ja przede wszystkim byłam słaba i przede wszystkim straszliwie się pociłam. Także jak rano się budziłam, to po prostu w tych dołkach takich tutaj, wiecie, jak jakiś taki dołek mi się zrobił, to mi stała woda, nie? Także jak chciałam podłogę umyć w mieszkaniu, jak umyłam podłogę, no to po prostu byłam tak spocona, jakbym przez 2 godziny jakiś fitness uprawiała. Więc no przede wszystkim właśnie byłam osłabiona. Gorączki jako takie nie miałam, ale wiecie co? Ja nawet nie mam termometra w domu. Więc o czym tu mówić? Skoro się pociłam, to pewnie miałam gorączkę. Ale przede wszystkim w nocy. Smak wrócił, zaczął wracać mi po tygodniu, ale to bardzo lekko i powiem wam szczerze, że jak dzisiaj jest 23, czyli mija miesiąc, bo 25 poszłam na chorobowe, a zaraziłam się mniej więcej 17, więc mija już ponad miesiąc i jeżeli chodzi o zapach, to niby czuję, ale brzydkich zapachów nie czuję, to jest najlepsze, że brzydkich zapachów za bardzo nie czuję, więc spoko. A jeżeli chodzi o smak, to niby też czuję, mam smak, ale jest dosyć taki też przytępiony. Jak ostatnio na przykład zrobiłam sushi
no to nie wyczuwałam ani zapachu nori, ani tych wszystkich takich fajnych zapachów i smaków sushi, także owszem, tak ogólnie czuję, ale powiedziałabym, że to jest takie 70% wszystkiego, więc nie myślę, ale nie jest na pełno. Ach, także no wróciłam do pracy dopiero w ubiegłym tygodniu, czyli jak dziś jest 23, to mniej więcej tam 17, no to po 3 tygodniach na chorobowym, po 3 tygodniach, wiecie? Więc no powiem wam, że pierwszy tydzień był strasznie słaby. Raz, że przez ten czas, gdy byłam na chorobowym, to jednak sobie żyłam w trybie dziennym. 2, że spałam do oporu, ile się tylko dało. 3, że to jest jednak no, grypa. Więc pomimo tego, że jakoś tam strasznie ciężko nie przeszłam, na płucach w ogóle mi nie siadło, nie czułam żadnych tam problemów z płucami, więc to mnie najbardziej cieszy. Ale jak wróciłam do pracy, to powiem wam, że byłam mega osłabiona. Pierwszy załadunek właśnie zrobiłam w czwartek. Pojechałam na bazę tylko po to, żeby wziąć auto i załadować w Opolu i zostawić je. Ale normalnie to bym poprosiła, żeby wzięli jakiegoś kierowcę gdzieś tam, który mieszka bliżej i żeby załadował, bo często tak jest właśnie, że trzeba po prostu tylko pojechać i załadować auto do Opola i mi po prostu z Krakowa to, no wiecie, to się średnio opłaca. Sama autostrada kosztuje mnie, sama A4 kosztuje mnie 4 dychy, jeden wyjazd tam i z powrotem, a do tego jeszcze tamta, wiecie, druga z wiatolem, no to już jest 5 dych i jeszcze paliwo, no to sami wiecie, żaden biznes, nie? Ale jeżeli jest jakiś kierowca, który mieszka blisko, no to tak zazwyczaj robimy. Ja też w sumie nieraz się zdarzyło, że już komuś ładowałam auto, bo akurat zjechałam na bazę i mogłam jechać do domu, ale komuś coś tam nie pasowało, a ja byłam wolna i to jest praca, prawda? Jest to normalne, że się pomaga jeden drugiemu. No, ale ten pierwszy załadunek, o Jezu, jeszcze te łańcuchy od razu 10 trzeba było zapiąć. O ja nie mogę. Ja tego w ogóle z skrzyni nie mogłam wyjąć. One są ciężkie i trzeba to podnieść na naczepę. O Boże, ale się narobiłam. Także załadowałam, wróciłam do domu i... A czemu już mówię w listopadzie? A, bo to się tyczy koronawirusa, no to dobra, to już skończę. No i powiem wam, że ostatni tydzień już cały przepracowałam, w niedzielę wystartowałam w nocy, pierwsza nocka była masakryczna, tak mi się spać chciało już, że no ledwie co dojechałam. Dobrze, że wjazd do Wind Parku tym razem był całkowicie na luzie, bez żadnych problemów. Ach, także było ciężko, ale cały tydzień później też był ciężki, czy na pusto, czy na pełno, czy w dzień, czy w nocy. I powiem wam, jeszcze pod koniec tygodnia miałam załadunek takiego elementu, coś tam plus minus 5,5 metra szerokości, taki bardzo nieregularny, wysięgnik do dźwigu portowego i w Poznaniu ładowałam to. Też tam długo schodziło, też trzeba było trochę tam pomyśleć przy tym załadunku i powiem wam szczerze, byłam tak strasznie zmęczona, bo jechałam jak zajechałam tutaj do Wind Parku pod Wiedeń, wykręciliśmy 9, rozładowałam się i pojechałam tutaj na granicę, był zakaz w Czechach i wtedy wykręciłam 9. Całą noc jechałam do Poznania, nie nad ranem, bo to już przed południem dojechałam, bo jeszcze musiałam wstawać po drodze kilka razy spać, bo po prostu nie byłam w stanie dojechać, tak byłam słaba strasznie, osłabiona i nic nie mogłam z tym zrobić i dojechałam na załadunek i tam trzeba było też z tymi łańcuchami walczyć i jeszcze myśleć przy tym, ale całe szczęście był kolega ode mnie z teamu, który już właśnie kończył się ładować i ładował taki sam element, więc było mi od razu dużo łatwiej, bo on już wypróbował jak to wszystko porobić, więc było mi łatwiej, ale i tak jeszcze akurat 2 pilotów było i nawet piloci pomogli, bo u nas raczej piloci nie pomagają kierowcom przy załadunkach, przy rozładunkach, oni są tego, żeby wprowadzać, wyprowadzać i tak dalej, ale tam łańcuchów się nie tykają. A ci się jakoś tak, kurde, 2 zabrało do roboty. Byliśmy obydwoje zszokowani z kolegą z teamu, ale oczywiście nam to pasowało. No i co? Także pomogli mi, a powiem wam szczerze, że gdyby mi nie pomogli, to nie wiem, jakbym to dała radę zrobić. No jakoś bym dała radę zrobić, jakoś bym się zmobilizowała, ale po prostu było bardzo kiepsko. Byłam strasznie słaba. No trasa do Szczecina była krótka, bezproblemowa, więc też spoko to już było. No później na rozładunku no też spoko, łańcuchy zawsze jest łatwiej jakoś rozpiąć i przygotować ładunek do rozładunku niż załadować go.
i później jakoś to poszło, później jeszcze do Opola jechałam i tu też byłam zmęczona, że powiem wam, że i przyjechałam dopiero do domu i stwierdziłam, że zamówię sobie dalej swój pakiet dzień noc Duo Life. Kojarzycie to już, ja to jeszcze do Kanady zamawiałam, zawsze mi to bardzo pomaga, szczególnie na regenerację w czasie snu, dzięki temu rzeczywiście zawsze dużo mniej śpię i budzę się po kilku godzinach już taka w pełni energii, gotowa do życia. I ostatnio mi się skończyło, bo zostawiłam w lodówce w aucie, a że poszłam niespodziewanie na chorobowe, lodówka wyłączyła się i to musi stać w lodówce, więc to się zepsuło. Zresztą to i tak jest tylko na 1 miesiąc i stwierdziłam, że potrzebujesz coś na teraz, więc kupiłam sobie, zobaczyłam reklamę Body Max w telewizji i przypomniało mi się, jak taki kolega jeszcze ze serca polecał mi zawsze, żebym sobie to brała, że mu to bardzo pomaga. On był w ogóle chyba po 60 albo około i stwierdziłam, dobra, to pojadę sobie do apteki i powiem wam, że nie wiem, czy to jest kwestia tego, że tydzień jakoś tak się przystosowałam już do tej pracy nocnej, czy też może te witaminy, bo one mają żeńszeń, czy coś w tym stylu, mi pomogły, ale się ogarnęłam i powiem wam, że wczoraj wystartowałam w niedzielę i czuję się jak nowy, młody Bóg. Od razu też inaczej wyglądam, inaczej się czuję, także spoko. Nie bagatelizujcie koronawirusa, owszem, nawet jeżeli to jest zwykła grypa, ale pamiętajcie, że grypa też ma swoje prawa, to też jest ciężka choroba, też są powikłania i tak dalej, także powiem wam szczerze, że najlepiej to się nie zarażajcie, róbcie wszystko, żeby się nie zarazić. Ja mam takie zdanie, która przechorowałam. Ja przechorowałam, no to mam przechorowane, zobaczymy co dalej będzie. I co, to by było tyle, jeżeli o październik. Teraz jest listopad, z listopadem będę już na czasie. Uzupełnię sobie dokumenty, dzisiaj sobie pouzupełnię dokumenty, wiecie? Tak zrobię. Bo jeszcze na delegacji z poprzedniego tygodnia nie oddałam, bo skończyły mi się delegacje. I oczywiście byłam w biurze. I wzięłam delegację, bo oczywiście pomyślałam sobie, że sobie w niedzielę ładnie wypiszę delegację i zdam na bazie. Nie udało się. A dobrze, że robię bliźniaczą trasę. To przynajmniej sobie mogę spisać delegację z tego tygodnia, bo teraz już robię wszystko pięknie, regularnie. Ale jeszcze karta drogowa, jeszcze karta premiowa, trzeba wszystko nadrobić. Oj, tego nie lubię. Ale zobaczycie, że w przyszłym miesiącu, znaczy na koniec tego miesiąca już wszystko będzie jak teraz. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.